Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj u mnie nowy temat, ostatnio dużo nowych tematów, także fajnie, bo temat małej fotowoltaiki 12-24V się rozwija i dzisiaj temat kolejnej do testów przetwornicy. Tutaj akurat mamy przetwornicę 12V na 230V, 50 Hz z pełnym sinusem od Red Odo, moc przetwornicy 2000W. Także w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co tu jest ogólnie, przychodzi z przetwornicą. No i od razu zrobimy też podłączenie i uruchomienie tej przetwornicy. Także co? Zaczynamy, słuchajcie. Zaczynamy od przetwornicy. Przetwornica, moment. Może weźmiemy instrukcję obsługi. Ja sprechen Sie Deutsch, nie? English bardziej, że tak powiem, rozumiem. I tak, konkretnie to lecimy z kartą katalogową, moc przetwornicy 2000W, w piku 4000W. Jak mi ktoś powie, te 4000W z 12V jak osiągnąć i przy czym taki pik może być, ale niby ma wytrzymać. Prąd wejściowy to mamy od 10,5V do 16V, także taki zakres bardzo fajny. I długo ostatnio testowałem parę przetwornic, to miały do 10, tam ma do 10,5V, także jeszcze bezpieczniej ten dół się tak nie rozlatuje, że tak powiem. Wyjście woltażowe to mamy 220V plus minus 10%, czyli 210-230, ale później gdzieś tutaj wyczytałem, że no dobra, nie będę szukał. Jest to opisane, że mamy od 220 do 240 zakres właśnie voltów. Także wszystkie urządzenia na tym pójdą. Synchronizacja sieciowa, że tak powiem, 50 Hz, pełny sinus. FNGC, czyli wyleciało mi z głowy znowu. Sprawność, 90%. No i ochrona właśnie niskiego woltażu to jest 10,5V, tak jak pisze producent. Tak dziwnie troszeczkę do Was nie patrzę, no ale przepraszam. Góra to jest 16 plus minus, także też 16,5V nawet może być góra. Temperatura pracy to mamy od minus 25 do plus 65 stopni. I tutaj co mamy jeszcze? No i tyle tak naprawdę. O, i waga jest 3,9 kg. I jeszcze co mamy w zestawie, bo tutaj były podane długości przewodów. I tak, tutaj mamy zestawik. Co jest w zestawie? No w zestawie jest oczywiście przetwórnica, no to tak na start. Tutaj mamy przewody. Producent pisze, że to jest 32 mm². Przewody zrobione takie mnie troszeczkę na pierwszy start zdziwiło. 4 przewody, jakby to podzielić. Mi się wydaje, że to są 4 dziesiątki, ale suma 4 dziesiątek to nie liczymy jako te 40, tylko faktycznie jako 32, bo jednak ten prąd troszeczkę inaczej płynie przez jeden taki 40 mm, a kilka po prostu to się bardziej gubi. Jak chcecie więcej wiedzieć, zapraszam do fachowej lektury. Ogólnie nie jest zalecane robienie właśnie takich warkoczy, ale tutaj mi się wydaje, że ten warkocz jest przez to zrobiony, że można gdzieś to upchać, bo jednak przetwornicę w kamperach się gdzieś upycha w takich miejscach, że przewody, o tutaj mam to nawet nie jest 35, tylko 25 przewód. Zobaczcie, to ciężko zgiąć, czy nie? Tak, to jest 25 akurat mm², a tutaj robicie sobie z warkoczem, także powiem Wam na plus. Jednak wszystko zależy, gdzie to jest zastosowane. Jeśli tak jak u mnie na magazynie energii jest zastosowane, no to sztywne przewody jak najbardziej, bo tutaj zawsze jest gdzie ten przewód upchać, a tak mówię, jak kampery i inne rzeczy, momencie troszkę przestawię, żeby wszystko fajnie było widać, to jednak no plus i minus. Mamy dwa przewody, długość, jest tu napisana długość 50 cm każdy. Dobra, później mamy przewód do uziemienia z krokodylkiem, patrzcie tu. Także oczko pod przetwornicę. Powiedzcie mi w temacie uziemienia przetwornic, bo z tego co ja wiem, jeśli coś jest na wyspie w off-gridzie, to lepiej niech sobie to będzie w ogóle w off-gridzie i niech będzie z żadną ziemią złączone. I wtedy jest bardziej bezpieczny. Krokodylek do dopięcia gdziesik, oczko do wpięcia do przetwornicy.
Tutaj mamy chyba z drugiej strony, także jeszcze zaraz do niej przejdziemy. Zewnętrzny włącznik przetwornicy. Taki off-on nawet nie jest, tylko to jest chyba monostabilny, że tylko daje sygnał i ona się włącza, wyłącza. To będziemy testować, żeby sobie, jak macie w komperze gdzieś przetwornicę sadzoną pod fotela albo gdzieś, to jak są nawet na pilota, to czasem może i ta radiówka nie zadziałać. A tutaj macie sobie, klikacie i fajnie wam działa. I od razu do tego włącznika też jest przewód, no żeby to jakoś połączyć, żeby działało. Przewód na takie riotki, z tego co ja widzę, mniej więcej, tylko nie wiem czy to dokładnie RJ, ale nieważne, dedykowane do tego ma być. I tego mamy 4,5 metra, 450 cm, także 4,5 metra dosyć tego gdzieś sobie zawinąć. I na koniec 2 worki różnorakich kołków. To już nie będę mówił jakie są jakie są po prostu średnice. Co z przodu, co z tyłu? To chyba z tyłu, nie? Z tyłu mamy plus i minus i wentylatory, więcej nie mamy nic tak naprawdę. Z przodu mamy więcej bajerów, słuchajcie. Z przodu mamy tak, 230 gniazdko, 230 gniazdko i taką ciekawostkę, ja na początku jak wyciągnąłem tą przetwornicę, o widać, tutaj pisze LNG, czyli że tak powiem faza, neutral i ground, czyli uziemienie. Ja myślałem, że to jest, żeby z zewnątrz coś jeszcze dopiąć do przetwornicy. Dobrze sobie w instrukcję popatrzyłem, bym tu podpiął, jak to ja. Także to jest to samo co tutaj macie, wyjście 230 V, tylko właśnie żeby sobie gdzieś zastosować, jak w kamperze czy gdzieś, no gdzie tam chcecie, bezstyczkowo, wpinacie tutaj i od razu macie to wyjście już takie śrubowe, takie bardziej nieruchawe, o, że tak powiem, że się tego nigdzie nie przestawia. Tutaj mamy właśnie do tego włącznika zewnętrznego komunikację, tutaj mamy włącznik, o, nawet klika jeszcze. Ja się trochę bawiłem, pewnie jeszcze trochę w kondensatorach zostało energii. I tutaj mamy USB typu B, tak? To jest chyba typ B. No normalne USB mamy 5 V, 2,4 A, też jeszcze 2 wyjścia do czego chcecie tak naprawdę, nie? Dobra, czyli tak, to mamy, słuchajcie, to mamy. Czyli co, nie ma co przedłużać. Podłączamy. Żeby podłączyć przetwornicę potrzebujemy czego? Coś na 12 V i wadze koło, ja wiem ile to waży, bo ja chyba taki silny nie jestem, z 10-15 kg, jakoś tak. Dobra, stawiamy go tutaj. Tak, o, tu dodatkowo jeszcze, to mnie troszeczkę zdziwiło na samym starcie, tak będę wam pokazywał, będzie prościej. Tu mamy takie kapturki, o, taki kapturek mamy i zabezpieczenie. Pierwszy raz się spotykam z takim podłączeniem przetwornicy. Przeważnie są skręcane po prostu takie, no takie, kurde, nie mam tutaj akurat. Zakładamy i skręcamy po prostu takim sprzętem, a tutaj takie na śrubkę. Pierwszy raz się spotykam, ale co mi tu nie pasuje, słuchajcie, tu jest śrubka, znaczy śruba jest M6, a tutaj mamy M8. Oczko. Powinno być 6, według mnie. O, zaraz gubię i wejdzie. I też zobaczymy jak to się spisze, będą testy na pewno. Styk jest tak naprawdę jednostronny, bo tutaj macie płytkę wypuszczoną. Także te około 150 A jak będę ją testował, do 2000 W będzie test tej przetwornicy, tylko wtedy trzeba 2 takie baterie, no bo jedna nie wytrzyma, no to będzie 100 A. Jakby mam coś huczało, to tutaj dajak ładuje elektryka, no i delikatnie huczy niestety. Dobra, odkręcamy, słuchajcie. Drugie, o, trochę tu tak, widzicie? Palce wsadzić pod spód. Tylko że jej montaż to jest zalecany tak o. Znaczy tak o, tylko no mówię na ścianę. Montujemy na ścianę, najlepiej jest zalecane, to jest napisane w instrukcji. Także no, z instrukcją zapoznawajmy się.
bo później wychodzą różne kwiatki. Dobra, odkręcamy. Wszystkie nakrętki, nie nakrętki. Mamy, dobra. No to tak, pasuje ją wrócić w tą stronę. I czy od plusa, czy od minusa to nie ma znaczenia. Tylko zawsze podłączajcie sobie najpierw jeden, tutaj na przykład minus, minus, później plus, plus, żeby się tam gdzieś te kable nie pomerdoliły między sobą i nie zrobiło nam, słuchajcie, zwarcia. Także lecimy z pierwszym. Podkładeczka. Tu mamy podkładkę zwykłą, później mamy sprężynową i nakrętka szósteczka do tego. Dokręcamy. Kluczyk dziesiątka. I już go tutaj, muszę sobie to troszeczkę nawet, o jest, dobra. Tu mamy skręcone i od razu go do baterii, cyk. Minus do minus mamy, że tak powiem, mamy to. Opala, 13 dokręcamy. Szybki montaż, bo to co to jest? To grzeje od tego falownika. Masakra normalnie, dobra. Mamy minusa, mamy minusa. Pasuje założyć, żeby się tutaj zaraz jakieś kuku nie zrobiło. O, przynajmniej na minusa już będzie bezpieczniej przy zakładaniu plusa. Dobra, lecimy z plusem teraz. Także najpierw plusik do przetwornicy, później lecimy do baterii. No i powiem wam taki, że tak powiem, myk, lifehack, albo jak to tam zwał, tak zwał. Jak zrobić, żeby przy podłączaniu przetwornicy nam nie iskrzyło, czyli nie ładowały się za szybko kondensatory przetwornicy, bo to nie jest dla żadnego urządzenia, słuchajcie, dobre. Dobra, są zabezpieczenia, to pozakładamy. O, chyba że nie będą pasowały. Jest, a gdzieś zgubiłem gdzieś, a jest. Jest i nakrętka. Dobra, tutaj mamy już bezpiecznie. Ale tutaj taki temat, o, pamiętajcie, tu nie może być włączone, tylko to taki przycisk bistabilny, także ja nie wiem, czy ona jest włączona, czy nie jest włączona, tak naprawdę. Tak nie, bo zaiskrzy, to się uruchomi, ale prosty temat. Ja używam taki temat, żarówka, 12V żarówka. I zobaczycie, co się stanie. O, ja się przedtem bawiłem i nie wiem, czy jeszcze kondensatory nie trzymają, ale mi się wydaje, że odkręci śrubkę. O. I patrzcie na żarówkę. Chyba że jeszcze są naładowane. O, widzicie? Błysnęła żarówka. I teraz ładują się w przetwornicy kondensatory. Jak się naładują, one chwilę tam po prostu trzymają. Patrzcie, nic nie iskrzy. Teraz elegancko, bezpiecznie zapinamy to wszystko i skręcamy. Dobra, mamy tak. Trzeba dokręcić. O, jeszcze, żeby to się już nie kręciło w koło. Ok. Temat taki. Producent, widzę. Zaraz podłączenie znajdę do baterii. Zobaczcie. Producent nie przewiduje żadnego bezpiecznika. Ja zawsze mówię, brać bezpiecznik taki, jaki jest BMS baterii. Tutaj w baterii jest BMS 100 A. Dajemy tutaj bezpiecznik 100 A. Lepiej mieć dwa zabezpieczenia, jak żadnego tak naprawdę. Dobra, tu mamy skręcone, tu mamy skręcone. To by ją w fiku miku, tak chyba do widzów trochę. Muszę ją przesunąć do was. Czyli muszę się ze wszystkim tak naprawdę przenieść. O, dobra. Widać? Nawet fajnie widać. Dobra, pierwsze próbę robimy włączania tutaj. Ja podejdę z tym ogólnie zaraz z kamerą, także zobaczymy, co dzieje, jak świeci, działa. Zobaczymy, co tam nam się na tym wyświetlaczu wyświetla. Ale jeszcze już, o, tak lepiej widać w ten sposób. O, no zaraz mi się tu wypieprzy.
No nie będzie, tak właśnie, kurde. Chcę, żebyście fajnie widzieli, ale kablem nie ciągną. Czyli troszkę popodginać. O, no i te jedno teraz takie niesztywne kable pomagają. Tak, czy tu uprzemy? No nie ma jak oprzeć. Kurde, jak na złość. Gwoździa by tu jakiego wbić. Dobra, o, trzyma się. Dobra, nie jedzie. I nawet fajnie widać, to jest najważniejsze. Dobra, wyłączamy. Trzeba podłączyć jeszcze. Słuchajcie, zewnętrzny czy działa? Działa czy nie działa? Tutaj z boku się wpina. Guziczek. Oj. Klik. I od razu. Powiem wam, sekunda. Świeci na zielono. Przetwornica się odpaliła. Już przeskoczymy sobie, słuchajcie, tutaj. O, elegancko. Bo mówię tak pod kątem. O, widzicie od góry, nie wiem czy to będzie widać. Jeszcze kamera to, słuchajcie, łapie, ale mnie to albo to postawię. Przedtem źle to, o, widzicie, od góry tak kiepsko to widać, a od przodu, słuchajcie, widać lepiej. Nawet widać fajnie. Także, słuchajcie, mamy napięcie baterii 13 V, temperatura jest tego przetwornicy, też jest temperaturowe tutaj ograniczenie, zabezpieczenie jest właśnie woltowe, niskie, wysokie. Temperaturowe jest, jakby gdzieś była po prostu zapchana za głęboko, wentylatory nie wyrobiły, to się wyłączy z przegrzania i też wyłączy się, jeśli przekroczymy te 2000 W. Potestujemy, kiedy dokładnie się to tam wyłączy, ale pewnie raczej długo nie pochodzi, około, nie wiem, 10-20 sekund. Przeważnie te rzeczy wszystkie tak mają. Także co, jeszcze by wziąć, podłączyć jakieś obciążenie, by podłączyć, prawda, żeby zobaczyć, czy ono działa w ogóle, nie? Także co mogę podłączyć? Tutaj na szybko mam powerbanka podłączę. A, bo tutaj mamy gniazdo tak, w ten sposób. Szkoda, że nie jest tak do przodu, bo jak się on tak zamontowane, a z drugiej strony kable w dół wiszą. Jak to woli. Czy w prawo, czy w lewo, no. Mówię, jak to woli, wszystkich nie zadowoli. No dobra, bujnęło się coś się dzieje. Lecimy. Słuchajcie. I tak, tutaj nam 309 W pobiera. Chyba się już wyrównało. Tu nam pokazuje 340. Tu nam pokazuje 310. Powiem wam, te wszystkie pomiary z każdych tych wszystkich urządzeń to są różne i różnorakie. A jeszcze, gdzie ja mam? Zobaczmy co tutaj, bo nie wiemy co wychodzi z baterii, ale zaraz się dowiemy. No jeśli bateria by miała Bluetooth, to bym wiedział to od razu, ale ta nie ma Bluetootha. Kurde, ręki mi brakło normalnie. Tutaj gdzieś zawiesimy. Takie to grube, że żeby coś jeszcze widać było. 13,9 A. Idź. Tak by mi pasowało, żeby to było widać. Nie wiem, czy się ta sztuka uda. Ok. Ani cię tak, ani cię tak. Kurde, normalnie. Nie wytrzymam zaraz. O, teraz. Coś 13,9 za mało. Strasznie to źle widać. Dobra, czekajcie, muszę to jakoś na dwie ręce zrobić. Muszę to zrobić na dwie ręce, bo na jedną to ciężko. Tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby było fajnie widać. Taki sposób, czy taki? Tak. Tu nie będzie, tu nie będzie. Ani tak, ani tak. Powiem wam. O, tak będzie, dobrze mi się wydaje. Ani tak, nie będzie. Tu źle, tu źle. Kurde, wszędzie źle. Jak to mówią. Wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma, nie? No i nic, musi być tak. O! Mniej więcej jest tak, tylko tak, resetu nie zrobiłem. Już 0. Jeszcze raz. Mamy DC wyzerowany. Ciężko złapać te wszystkie. O, jest. No jakoś to, powiem wam, łapie.
Dobra, już cyk go. Oj, teraz. Widzicie? Wychodzi nam z baterii 20, prawie 8 amper. Co jest przerabiane na 330 watów. Tutaj nam pokazuje, że pobór jest 303, tylko tak naprawdę nie wiemy tutaj, co jest po drodze, czy to jest liczone już ze stratą, czy po stracie, czy strata jest ten, także trzeba by było założyć, gdzieś tu miałem watomierz, który też pewnie ma jakiś pomiar błędu, także nie patrzcie się na to wszystko, że tu jest 10 watów więcej, tu jest 10 watów mniej, bo finalnie i tak was interesuje, ile z baterii macie tej energii, a urządzenia i tak musicie zasilić, także ja mówię, no zawsze tu jakieś wynalazki wychodzą. Także testy będą, oczywiście w przetwornicy spróbuję na tych kablach właśnie te 200 watów z niej wyciągnąć. Zapniemy dwie baterie, zobaczymy po jakim okresie czasu się będzie coś działo. Jest termowizja, także już jeden test zrobiłem. Przetwornicy akurat tu nie mam, bo ono jest na moim stole pokazowym i 170 amper szło przez godzinę czasu i na styka, na zaciskach było, powiem wam, 95 stopni, 12 V przetwornica, dlatego ja mówię, że więcej jak 100 amper to jest maks tak naprawdę, bo się zaczynają bardzo wysokie temperatury i zaczyna się robić, no niestety, niebezpiecznie. 12 V, fajny temat, oświetlenia, takie rzeczy, że tak mówię, mało zużywające energii, ale też potrzebujące właśnie mało watów, a jak zapinamy coś mocniejszego, to już tutaj kable nie takie wynalazki jak dla mnie, tylko 50 mm kwadrat i konkretne przyłącza i też wszystko tutaj są cynowane, przepraszam, a tam pasowałoby pewnie z czystej miedzi założyć, żeby ta powierzchnia styku była jak największa i jak najmocniejsza, bo temperatury są i to mocne, także teścik będzie przetwornicy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Baterii też będzie oczywiście test, bo to świeże nabytki, a dojedzie jeszcze, powiem wam, bocznik dojedzie. Nigdy nie miałem z bocznikiem styczności, bo nie był za bardzo mi do niczego potrzebny, ale ja, mając już tą małą fotowoltaikę, pokazuję wam po trochę jak to wygląda. Powiem wam, jednak fajny temat, jak już się ma 2 albo 3 baterie właśnie takie 12V, to fajny temat, bo wtedy za bardzo nie ma czym mierzyć pojemności tego magazynu energii, a taki bocznik już robi robotę. Bardzo chętnie sobie go potestuję, zobaczymy co z tego tak naprawdę wyjdzie. Także zobaczymy co się stanie, jak wyłączę pod obciążeniem. Pyk, a tyle, wyłączyła się tak naprawdę. Szybkość włączania sprawdzimy teraz jeszcze z podłączonym sprzętem. No już zaczyna pracować, nie wiem, z 2 sekundy tak naprawdę i już wszystko śmiga. Także słuchajcie, lajki, subskrypcje, kawy wedle woli. W opisie filmu wszystko na temat właśnie przetwornicy, baterii też wam wrzucę, bo bardzo fajne te baterie od Redodo są. No i tyle. Ja, słuchajcie, lecę z tematem dalej, bawimy się i szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i do następnego.